Tak, moi drodzy, to właśnie dzisiaj, 1 sierpnia, premierę ma nowe rondo Root Loco, czyli wyhypowana wersja nowego Roota drugiej generacji z malowaniem, ale przy okazji z wieloma komponentami tworzonymi z myślą o Minecraft. Miałem tę ogromną przyjemność widzieć rower jeszcze przed premierą, więcej, nagrywać ten rower razem z Tomkiem w Hiszpanii. No i muszę przyznać, że naprawdę robi wrażenie. Wiele komponentów jest naprawdę świetnie dobranych i często nawet troszeczkę niespodziewanych, bo na przykład w pierwszym momencie nie spodziewałem się, że zobaczę w gravelu do ostrego ciorania z dropperem, czyli regulowaną sztycą podsiodłową od Rochorsa. Koła na wysokich stożkach od Zipa, no naprawdę robią kapitalne wrażenie. Ale ja dziś chciałbym poruszyć temat elementu tego roweru, który jest naprawdę crème de la crème, czyli nowego SRAMa Red XPLR, oczywiście w wersji AXS. Jest to naprawdę kawał piekielnie pięknej przerzutki i w ogóle całego napędu. System oczywiście 1×13, 1046 zębów. Rozpiętość tego napędu pozwala naprawdę na bardzo wiele. Jeździliśmy na sztajfach 20%, ale też śmigaliśmy na zjazdach, na których można było na tym napędzie mocno dokręcać. Otóż SRAM zaadoptował system, który już wcześniej był spotykany w MTB do gravela. Handleless. Jest to tak naprawdę system, rozwiązanie przerzutki bez haka w ramię. Co to daje? Im więcej elementów w rowerze, tym więcej rzeczy może się popsuć. Wiecie dobrze, że czasami uderzenie lekkie w przerzutkę powoduje, że ona się odgina na haku. To znowu niesie ze sobą to, że przerzutka przestaje działać płynnie i tak naprawdę mamy do wymiany hak, do ponownej regulacji całą przerzutkę. SRAM w modelu XPLR zastosował po prostu jedną wielką bryłę przerzutki. Dzięki temu jest ona naprawdę toporna. Trudno jest ją rozwalić przez lekkie uderzenie o kamień wyzlatujący spod koła, czy o patyk, który wplątuje nam się w przerzutkę, albo w czasie transportu w samolocie. Oczywiście wnioski będziemy mogli wynieść po jakimś czasie użytkowania. Do tej pory Maniek przede wszystkim podkreślał, że charakterystyka pracy jest niezwykle płynna. Akcja-reakcja. Jeżeli tylko potrzebujemy zmienić przełożenie, przerzutka od razu reaguje w kapitalny sposób. Ważnym jest to, że zastosowano system Magic Wheel. W połączeniu z świetnym sprzęgłem powoduje to, że w przypadku dostania się jakiejś nieczystości, brudu, patyka, czegokolwiek na małym kółeczku w wózku, przerzutka zareaguje i pozwoli dalej kręcić się łańcuchowi. Zupełny kosmos, który powoduje, że ostra jazda na gravelu jest jeszcze bardziej responsywna, jeszcze bardziej agresywna i przestajemy się martwić o to, że coś może się zdarzyć właśnie podczas szybkiej, dynamicznej, często ściganckiej jazdy. No a przecież w rowerze Tomka Marczyńskiego takie rozwiązania ściganckie są naprawdę ważne. Handleless, czyli właśnie ten system bezhakowy, pasuje do wszystkich ram rowerowych w systemie UDH. On jest bardziej spotykany do tej pory w rowerach MTB. Natomiast rowery Rondo już będą przygotowane właśnie do tego systemu SRAMowego. Nie wiem, jak Wam często się zdarza uszkodzenie haka i jego skrzywienie, ale na przykład ze względu na moją charakterystykę pracy, sytuację, kiedy często jadę na rowerze i kładę rower, nie zaliczam szlifu, tylko kładę rower, no i nie raz zdarzyło się tak, że po prostu musiałem go zostawić po stronie, gdzie jest przerzutka. Biorę rower z powrotem, okazuje się, że hak jest minimalnie skrzywiony. Właśnie system Handleless zapobiega i niweluje takie możliwości i dzięki temu potem na trasie nie zaprzątamy sobie głowy, nie mamy tego problemu, że biegi nam nie wchodzą prawidłowo, że cały czas nam coś haczy. Kapitalne rozwiązanie
I podkreślę jeszcze raz, jestem bardzo ciekawy, jak w długiej perspektywie będzie się on zachowywał i przede wszystkim jak się będzie zachowywał właśnie w takiej charakterystyce pracy roweru, który jest używany w codziennym życiu, w wielu sytuacjach bardzo dynamicznych, a nie tylko przez kolarzy zawodowych czy kolarzy pedantycznie dbających o swój sprzęt. Dzisiejszy odcinek to tylko wstęp i podkreślenie tego, że mieliśmy w rękach i mamy w rękach właśnie nowego Srema Reda i już teraz mogę Was zaprosić na odcinek, który będzie za tydzień, w którym to już Maniek sam opowie o swoim rowerze, o Rondo Root Loco. Szczegółowo opiszę Wam wszystkie komponenty, na których jest ten rower zbudowany. No a jeżeli będziecie mieli pytania na temat pracy nowego Srema XPLR w wersji AXS, to oczywiście piszcie w komentarzach, tak żebyśmy mieli możliwość odpowiedzenia Wam bezpośrednio na Wasze zagwozdki. Na dzisiaj miłych przebitek, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Ciao!